Uderzenia gorąca i nocne poty, znane około 70% kobiet w okresie okołomenopauzalnym, to coś więcej niż tylko dyskomfort. Dla jednych to krótkotrwała niedogodność, dla innych codzienność trwająca nawet kilkanaście lat, objawiająca się nagłym uczuciem gorąca, zaczerwienieniem twarzy, poceniem, kołataniem serca, a często również niepokojem i problemami ze snem. Pojedynczy epizod zwykle trwa od 2 do 4 minut, a ich częstotliwość może być bardzo różna. Od kilku napadów w tygodniu do takich, które pojawiają się nawet co godzinę, także w nocy. Dlaczego tak się dzieje? Zmniejszający się poziom estrogenów wpływa na ośrodkowy układ nerwowy, czyli mózg, i zakłóca mechanizmy regulujące temperaturę ciała. Najnowsze badania pokazują jednak, że uderzenia gorąca mogą być związane nie tylko z hormonami, ale także z genami, gospodarką metaboliczną, a nawet z dietą. W tym odcinku przyjrzę się najnowszym doniesieniom naukowym i pokażę, jak czynniki żywieniowe mogą wpływać na częstość i intensywność uderzeń gorąca. Jakie składniki diety wspierają termoregulację? Co warto mieć na talerzu, by poczuć ulgę? Zostań ze mną, bo czasem mała zmiana w diecie może znacznie poprawić komfort życia. Niektóre rośliny zawierają związki, które działają podobnie do estrogenów. To tak zwane fitoestrogeny. Najlepiej przebadane z nich to izoflawony sojowe, takie jak genisteina i daidzeina. Szczególnie interesujący jest ich metabolit, equol, który powstaje w jelitach u części osób po spożyciu produktów sojowych. Equol może naśladować estrogeny i wspierać ich równowagę w organizmie. Badania pokazują, że equol wpływa też na białka i receptory w mózgu, zaangażowane w regulację temperatury ciała. Dlatego jego obecność może łagodzić objawy menopauzy, takie jak uderzenia gorąca. Jest jednak pewien warunek. Tylko około 45% osób potrafi naturalnie wytwarzać equol po spożyciu soi. Jego produkcja zależy od obecności określonych bakterii jelitowych. Dobra wiadomość jest taka, że niektóre probiotyki, jak Bifidobacterium, Lactobacillus czy Lactococcus, mogą wspierać ten proces. Dlatego warto włączyć fermentowane produkty sojowe, takie jak tempeh, miso, natto, tofu, z odpowiednimi probiotykami, by zwiększyć szanse na produkcję equolu i złagodzić objawy menopauzy. Polifenole, a zwłaszcza flawonoidy, mogą wpływać na sposób, w jaki organizm przetwarza estrogeny. Działają wspierająco na enzymy odpowiedzialne za ich metabolizm i pomagają utrzymać hormonalną równowagę. Do najlepiej poznanych polifenoli należą apigenina w pietruszce, rumianku, epikatechina w kakao, gorzkiej czekoladzie, zielonej herbacie, resveratrol w czerwonych winogronach, chryzyna w miodzie oraz kwercetyna w cebuli, jabłkach, wiśniach, jagodach i szparagach. Ponadto polifenole zawarte w oliwie z oliwek, herbacie i kawie również mogą wpływać na ten proces. Dieta bogata w te związki wspiera naturalne mechanizmy regulujące hormony i może łagodzić objawy takie jak uderzenia gorąca czy nocne poty. Choć nie działają bezpośrednio jak hormony, witamina B12 i kwas foliowy odgrywają ważną rolę w regulacji procesów metabolicznych i hormonalnych. Z badań wynika, że wspierają układy regulujące działanie estrogenów. Niedobory tych witamin są w okresie menopauzy dość częste, dlatego warto zadbać o ich odpowiednią podaż. Witamina B12 występuje głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego: jaja, ryby, mięso, wątróbka, nabiał, więc kobiety na diecie roślinnej powinny ją suplementować. Foliany znajdziemy w zielonych warzywach liściastych, brokułach, burakach, roślinach strączkowych, awokado i orzechach. Choć nadal brakuje wystarczającej liczby badań klinicznych, dane z literatury sugerują, że odpowiednia podaż tych witamin może łagodzić objawy menopauzy. Na moim kanale regularnie pojawiają się filmy o diecie wspierającej zdrowie kobiet. Zasubskrybuj, by być na bieżąco. A teraz wróćmy do tematu. Kurkumina, obecna w kurkumie, oraz witamina E, znajdująca się m.in. w orzechach, olejach roślinnych i awokado, mogą łagodzić objawy przekwitania, zwłaszcza we wczesnych latach po menopauzie. Związki te działają przeciwzapalnie i przeciwutleniająco, wspierają naturalne mechanizmy obronne komórek
i chronią je przed stresem oksydacyjnym, który może nasilać objawy takie jak uderzenia gorąca czy nocne poty. Po menopauzie wiele kobiet zauważa, że łatwiej przybierają na wadze, trudniej zapanować nad apetytem, a uderzenia gorąca i poty nocne stają się bardziej dokuczliwe. To nie jest przypadek. Tkanka tłuszczowa wydziela leptynę, hormon, który normalnie sygnalizuje mózgowi, że jesteśmy najedzone. Jednak przy nadmiarze tłuszczu organizm może stać się oporny na leptynę, co osłabia kontrolę apetytu. Z kolei poziom greliny, tzw. hormonu głodu produkowanego głównie w żołądku, może być podwyższony, co dodatkowo utrudnia regulację łaknienia. Badania sugerują, że większa ilość tkanki tłuszczowej i wyższy poziom greliny mogą być związane z silniejszymi uderzeniami gorąca. Dlatego warto dbać o stabilną masę ciała i unikać diety bogatej w cukry proste, np. słodycze, słodzone napoje, białe pieczywo i tłuszcze nasycone, np. tłuste mięso, masło, fast foody, produkty smażone. Z drugiej strony zbyt restrykcyjne diety i niedożywienie także mogą szkodzić. Organizm pozbawiony energii i podstawowych składników może gorzej radzić sobie z adaptacją do zmian hormonalnych. Dlatego kluczem jest zachowanie równowagi. Dieta powinna być odżywcza, bogata w składniki wspierające równowagę hormonalną, ale dostosowana do zmieniających się potrzeb metabolicznych kobiety po menopauzie. Choć objawy menopauzy są wspólne dla wielu kobiet, to ich nasilenie może różnić się w zależności od pochodzenia etnicznego. Badania pokazują, że uderzenia gorąca częściej i mocniej występują u kobiet afroamerykańskich, rzadziej u kobiet pochodzenia azjatyckiego, a u kobiet białych ich intensywność jest pośrednia. Prawdopodobnie wpływają na to różnice genetyczne, między innymi w genie CYP1B1, który bierze udział w przemianie estrogenów i gromadzeniu tkanki tłuszczowej. To dowód na to, że oprócz hormonów i diety ważną rolę odgrywają także predyspozycje genetyczne. Nadal jednak konieczne są dalsze badania, by lepiej zrozumieć te mechanizmy. Uderzenia gorąca i nocne poty to objawy, które potrafią naprawdę uprzykrzyć życie po menopauzie. Choć ich przyczyny są złożone i wciąż nie do końca poznane, coraz więcej mówi się o roli diety w ich łagodzeniu. Naturalne składniki zawarte w roślinach, przyprawach czy zdrowych tłuszczach mogą wspierać organizm na poziomie komórkowym, wpływając na hormony, stres oksydacyjny i procesy metaboliczne. Warto więc spojrzeć na jedzenie nie tylko jak na paliwo, ale jak na sprzymierzeńca w lepszym samopoczuciu każdego dnia. Jeśli ten film okazał się pomocny, zasubskrybuj mój kanał. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków o diecie i zdrowiu kobiet. Na kanale znajdziesz też inne filmy o odżywianiu w okresie menopauzy, naturalnym wsparciu dla zdrowia serca i mózgu oraz zapobieganiu chorobom dietozależnym. Dziękuję i do zobaczenia.